Nie pamiętam dnia, w którym zaczęło boleć. Ból nie przyszedł nagle, nie spadł na mnie jak deszcz. On sączył się powoli, jak woda przez pęknięcie w suficie, aż w końcu człowiek przestaje patrzeć w górę, bo i tak wie, że kapnie. Tamtego ranka pachniało mokrym tynkiem i tanią kawą. W kamienicy na Podgórzu wszystko miało swój dźwięk. Rury śpiewały metalicznie, gdy sąsiadka odkręcała wodę, a schody skrzypiały zawsze w tym samym miejscu, jakby próbowały kogoś ostrzec. Mnie nie ostrzegały. Nigdy. Stałam przed lustrem w łazience, które nie było moje. Nic w tym mieszkaniu nie było moje, chociaż mieszkałam tu od zawsze. Lustro wisiało krzywo, a na jego brzegu ktoś dawno temu odcisnął palce w zaschniętym mlecznym osadzie. Wycierałam je czasem, ale ślad wracał, jakby nie dało się go do końca zmazać. Patrzyłam na swoją twarz, tę samą co zwykle. Zmęczone oczy, zbyt blada skóra, usta, które odruchowo układały się w przepraszam, zanim jeszcze cokolwiek powiedziałam. Na szyi pod obojczykiem miałam małe znamie. Nie zwracałam na nie uwagi. Okrągłe, jasne, prawie niewidoczne. Tego dnia wyglądało inaczej, jakby pod skórą ukryto pyłek światła. Mrugnęłam, myśląc, że to zmęczenie, że to żarówka w łazience, ta stara, migocząca. Ale gdy dotknęłam palcem skóry, poczułam chłód, taki jakby ktoś przyłożył do mnie kawałek gładkiego kamienia, który leżał całą noc na mrozie. Odjęłam rękę i oddech uwiązł mi w gardle. Przez sekundę znamie pulsowało. Nie mocno, delikatnie, jak serce, które nie było moje. Ada! Krzyk z kuchni uderzył w ścianę jak trzask. Znowu się guzdrzesz? Odruch, stary jak ja sama. Już idę, powiedziałam szybko. Wytarłam ręce w ręcznik. Ręcznik też nie był mój. Szorstki, przesiąknięty cudzym detergentem. Włożyłam bluzę. Zapięłam suwak aż pod brodę, jakbym chciała schować się w materiale. Jakbym mogła schować wszystko. Kuchnia była ciasna, z oknem na podwórko studnią, gdzie zawsze wisiały czyjeś prześcieradła i zawsze pachniało wilgocią. Przy stole siedział Jarek, mój ojczym. Mówił o sobie ojciec, kiedy ktoś obcy słuchał. W domu był tylko ciężarem i głosem, który potrafił zrobić z człowieka nic. Obok niego stała moja matka, zawsze napięta, zawsze jakby pół kroku od ucieczki, ale nigdy nie uciekała. Łyżką mieszała herbatę tak długo, aż na dnie kubka robiła się ciemna, wirująca plama. Spóźnisz się do roboty, powiedziała bez patrzenia na mnie. Wiem. Nie wiesz. Ty zawsze wiesz, a potem jest jak jest. Jarek parsknął śmiechem. Ona nawet jak wie, to nie umie, mruknął. Jakby w głowie miała watę. Nie kobieta, tylko pusta skorupa. Nie odpowiedziałam. Nauczyłam się, że odpowiedź jest jak podpałka. Wystarczy iskra, a potem płonie wszystko. Sięgnęłam po kromkę chleba. Była już lekko czerstwa. To też była codzienność, jedzenie, które zawsze było po. Nie jedz tyle, powiedział Jarek, patrząc na mnie z tym swoim krzywym uśmiechem, bo jeszcze ktoś pomyśli, że cię stać. Zacisnęłam palce na chlebie. Przełknęłam wstyd, jakbym połknęła kamień. Przyniosę dziś wypłatę, powiedziałam cicho. Matka w końcu na mnie spojrzała. Jej wzrok był pusty, ale ostrożny, jakby bała się, że dotknie mnie za mocno i pęknę. I dobrze, odparła. Tylko nie zgub, rozumiesz? Nie zgub. Jakbym nie była człowiekiem, tylko kieszenią, w którą wkłada się pieniądze. Wyszłam bez słowa. Założyłam buty w przedpokoju, który pachniał starym dymem i mokrym plastykiem. Drzwi zatrzasnęły się za mną, a ja dopiero wtedy odetchnęłam. Na klatce schodowej było chłodno, tynk odpadał płatami.
Z sufitu zwisała pajęczyna, której nikt nie usuwał. Jakby nawet pająk miał tu więcej prawa do bycia niż ja. Schodziłam w dół krok za krokiem. Na 3. piętrze minęłam sąsiadkę z psem. Zawsze patrzyła na mnie tak, jakby szukała winy na mojej twarzy. Dzień dobry, powiedziałam. Nie odpowiedziała. Odwróciła się, przyciągając psa bliżej. I wtedy poczułam coś dziwnego. Nie spojrzenie, nie pogardę. Coś jak ciche drżenie powietrza, jakby ściany na moment przestały być ścianami, a stały się zasłoną. Zatrzymałam się, serce przyspieszyło. Znamie na szyi znów dało o sobie znać, nie bólem, nie pieczeniem, tylko lekkim, lodowatym mrowieniem, jak sygnał. Podniosłam wzrok na okno klatki. Szkło było brudne, ale światło dnia przeciskało się przez nie. Na szybie zobaczyłam własne odbicie i coś jeszcze. Za moimi plecami, w ciemniejszym fragmencie schodów, jakby na granicy wzroku, stał cień. Nie człowiek, nie do końca. Zarys, smukły, nieruchomy. Mrugnęłam. Cień zniknął. Wciągnęłam powietrze gwałtownie i w tej samej chwili usłyszałam, jak sąsiadka mruczy pod nosem. Dziwna, zawsze była dziwna. Zeszłam szybciej. Prawie zbiegłam. Na podwórku wilgotne powietrze uderzyło mnie w twarz. Ludzie szli do pracy, do szkoły, do swoich normalnych żyć. Nikt nie patrzył na mnie tak długo, żeby zobaczyć, że coś jest inaczej. A jednak ja wiedziałam. Coś mnie dotknęło. Coś w mojej skórze odpowiedziało. Szłam ulicą w stronę przystanku, ściskając w kieszeni telefon, który był tak stary, że bateria ledwo się trzymała. Miałam wrażenie, że jeśli na chwilę się zatrzymam, jeśli pozwolę myślom do mnie wrócić, to rozpadnę się na kawałki. Ale myśli wróciły i tak, ten cień, to zimno, to pulsowanie pod obojczykiem. W autobusie ludzie pachnieli perfumami, potem mokrymi kurtkami. Siedziałam przy oknie, skulona i patrzyłam na miasto, które zawsze było bardziej dla innych niż dla mnie. Pracowałam w małej kawiarni przy rynku. Takiej, gdzie filiżanki zawsze dzwonią, a klienci bywają mili tylko wtedy, kiedy chcą czegoś więcej niż kawy. Weszłam tylnym wejściem. Na zapleczu było jasno i ciepło. Usłyszałam śmiech. O, nasza Ada! Zawołała Ola, dziewczyna z obsługi. Miała idealny makijaż, idealny uśmiech i idealnie ostrą życzliwość, która zawsze miała haczyk. Znowu jak wyjęta spod miotły. Nie odpowiedziałam. Zaczęłam wiązać fartuch. Słyszałaś? Ola nachyliła się do Kaśki tak, żeby usłyszała to cała szatnia. Podobno wieczorem ma przyjść ten nowy właściciel, czy coś. Ten, co przyjął udziały. Podobno przystojny, zachichotała Kaśka. Ola zmrużyła oczy i spojrzała na mnie. A ty co, Ada? Też będziesz się stroić? Spytała, a potem dodała ciszej, jakby szeptem. Chociaż nie wiem, czy z ciebie da się zrobić cokolwiek. Poczułam, jak w policzkach rośnie gorąco. To nie była złość, to był wstyd. Cichy, lepki. I wtedy znamię zareagowało. Tak nagle, że aż się zachwiałam. Chłód przeszedł mi przez kark, a obraz na moment pękł. Nie wiem, jak to opisać. Jakby ktoś przesunął zasłonę i pokazał mi sekundę czegoś, co było pod spodem. Na ułamek zobaczyłam Olę inaczej. Nie jej twarz, nie jej włosy. Zobaczyłam cienką, czarną smugę, jak dym, wijącą się wokół niej, przyczepioną do jej słów, do jej języka, do jej uśmiechu. Smuga drgnęła, jakby była żywa, a potem wszystko wróciło do normy. Ola nadal się uśmiechała. Halo! Machnęła mi dłonią przed twarzą. Ada, żyjesz? Tak, wyszeptałam. Ale w środku już wiedziałam, że coś się zmieniło. Nie tylko ja widziałam cień. Ja widziałam to, co ludzie noszą w sobie. I to mnie przeraziło, bo jeśli ja potrafię widzieć takie rzeczy, to co jeszcze jest we mnie?
Przez resztę poranka starałam się zachowywać normalnie. To znaczy robiłam kawę, zbierałam filiżanki, uśmiechałam się wtedy, kiedy wypadało. Mój uśmiech był cienki i szybki, jak plaster naklejony na ranę, której nie wolno pokazać. Ale świat nie chciał już być normalny. Zaczęło się od drobiazgów. Starszy mężczyzna przy stoliku pod oknem zamówił espresso. Gdy podałam mu filiżankę, nasze palce zetknęły się na sekundę. Wtedy zobaczyłam coś, co sprawiło, że cofnęłam rękę, jakbym dotknęła gorącej blachy. Nad nim unosiła się jasno-szara mgła, ciężka, lepka, pełna żalu. Nie była zła, była zużyta. Pachniała smutkiem i niespełnieniem, chociaż nie czułam zapachu nosem, tylko gdzieś głębiej. Mężczyzna uśmiechnął się do mnie łagodnie. Dziękuję, dziecko. A mgła drgnęła, jakby odpowiedziała echem. Odeszłam szybciej. Serce waliło mi w piersi. To stres, pomyślałam, zmęczenie, wyobraźnia. Ale potem zobaczyłam Kaśkę. Śmiała się głośno, flirtowała z klientem przy barze, a wokół niej wirowały cienkie, różowawe smugi. Lekkie, niespokojne, jak pióra porwane wiatrem. Przeskakiwały, zmieniały kształt. Niektóre gasły, inne się rodziły. Kaśka była pełna potrzeby bycia widzianą. I ja to widziałam. Z Zolą było gorzej. Im dłużej na nią patrzyłam, tym wyraźniejsza stawała się ciemna smuga, którą widziałam wcześniej. Nie była stała, pulsowała, karmiła się czymś, każdym spojrzeniem, każdym słowem, które miało zranić. Gdy tylko otwierała usta, smuga gęstniała. Ada, stolik 7, rzuciła ostro. Poszłam. Nie spojrzałam jej w oczy. Zauważyłam jeszcze jedną rzecz. Kiedy byłam blisko ludzi, znamie na szyi reagowało. Nie zawsze, tylko przy niektórych. Przy tych, którzy kłamali, przy tych, którzy ranili, przy tych, którzy bali się najbardziej. Chłód był sygnałem, jak delikatne puknięcie od środka. Spójrz uważniej, mówiło coś we mnie. Około południa zrobiło się tłoczniej. Kawiarnia szumiała rozmowami, stukotem łyżeczek i zapachem świeżo mielonej kawy. Lubiłam ten moment. Zwykle pozwalał mi zniknąć w tle. Tym razem nie mogłam. Drzwi otworzyły się i wszystko jakby na sekundę zwolniło. Nie dlatego, że wszedł ktoś głośny, wręcz przeciwnie. Mężczyzna, który przekroczył próg, nie robił nic, żeby zwrócić na siebie uwagę. Był ubrany prosto, ciemny płaszcz, szalik, włosy nieco potargane od wiatru. Miał spokojny krok kogoś, kto nie musi się śpieszyć. Ale gdy tylko znalazł się w środku, światło się zmieniło. Nie dosłownie, a raczej ja zaczęłam je widzieć inaczej. Wokół niego nie było smug, żadnej mgły, żadnego dymu, żadnych drgań. Czysta przestrzeń. Jakby powietrze było tam spokojniejsze, jaśniejsze, ułożone w idealnej ciszy. Znamie na mojej szyi zareagowało natychmiast, tym razem nie chłodem, ciepłem, delikatnym, kojącym jak dotyk dłoni przyłożonej do zimnej skóry. Zamarłam z tacą w rękach. Ada, syknęła Kaśka, co jest? Nic, odpowiedziałam za szybko. Mężczyzna podszedł do baru. Ola natychmiast się wyprostowała i uśmiech był jeszcze szerszy jak zwykle, a czarna smuga wokół niej zadrżała gwałtownie, jakby ją coś zabolało. Dzień dobry, powiedziała słodkim głosem. Co podać? Czarną kawę, bez cukru, odparł. Jego głos był spokojny, niski, ale miękki. Patrzył prosto przed siebie, nie skanując sali, nie szukając uznania. Kiedy Ola sięgnęła po filiżankę, jej palce na moment drgnęły. Smuga wokół niej skurczyła się. Zobaczyłam to wyraźnie. On na nią wpływa, pomyślałam z niepokojem. Albo coś przy nim. Proszę. Ola podała kawę, lekko pochylając się w jego stronę. Jestem Ola. Miło mi, odpowiedział. Marek. Wziął filiżankę i rozejrzał się po sali, jakby dopiero teraz ją zauważył. Jego wzrok przesunął się po stolikach i zatrzymał na mnie. Nie było w nim oceny, nie było ciekawości, która obnaża. Była uważność. Poczułam, jak robi mi się gorąco. Znamię znów zapulsowało.
Czy mógłbym usiąść tam? Zapytał, wskazując stolik w rogu, przy oknie. Oczywiście, odpowiedziałam, zanim Ola zdążyła zareagować. Zaskoczyło mnie to. Zwykle nie wychodziłam przed szereg. Zabrałam filiżankę i zaprowadziłam go do stolika. Kiedy szłam obok niego, czułam coś jeszcze. Jakby moja głowa była lżejsza, jakby ktoś ściszył nieustanny szum w tle. Postawiłam kawę na stoliku. Jeśli będzie pan czegoś potrzebował. Dziękuję, przerwał mi delikatnie. Ada, prawda? Zamrugałam. Skąd pan? Masz przypiętą plakietkę. Uśmiechnął się lekko. Spuściłam wzrok. Oczywiście. Poczułam się głupio. Tak, przepraszam. Nie ma za co przepraszać, powiedział cicho. I w tej chwili zobaczyłam coś, czego nie widziałam wcześniej u nikogo. W jego czystej przestrzeni pojawiło się światło. Nie smuga, nie mgła, cienka, jasna linia, jak promień, który na moment dotknął mojego ramienia. Nie fizycznie, gdzieś głębiej. Cofnęłam się o krok. Wszystko w porządku? Zapytał. Tak, skłamałam. A znamie zapiekło po raz pierwszy. Nie mocno. Wystarczająco, żebym wiedziała, że właśnie zrobiłam coś, czego nie powinnam. Odeszłam na zaplecze. Musiałam się oprzeć o ścianę. Oddychałam płytko. Widzę rzeczy, pomyślałam. Widzę je naprawdę. I nie były one przypadkowe. To nie była choroba. To nie było zmęczenie. To było, jakby ktoś zdjął mi opaskę z oczu. Drzwi zaplecza skrzypnęły. Ktoś wszedł. Ada? Usłyszałam głos Kaśki. Wszystko okej? Jesteś taka blada. Tylko słabo mi, odpowiedziałam. Kaśka zawahała się. Ten nowy, zaczęła, po czym urwała. Wiesz, on podobno jest jednym z właścicieli albo czymś takim. Szef Oli kręci się koło niego od rana. Serce mi zabiło szybciej. Właściciel. Znów pomyślałam o czarnej smudze Oli, o tym, jak zadrżała przy nim. Jeśli on ma władzę, to dlaczego przy nim wszystko staje się cichsze? Wróciłam na salę. Marek siedział spokojnie, patrząc przez okno. Na jego twarzy było coś, czego nie umiałam nazwać. Jakby wiedział. Kiedy znów na mnie spojrzał, uśmiechnął się delikatnie. A ja po raz pierwszy od bardzo dawna poczułam coś więcej niż wstyd i strach. Poczułam ciekawość i nadzieję. Wieczorem kawiarnia zaczęła pustoszeć. Światło za oknami gasło powoli, jakby miasto ktoś przykrywał cienkim kocem. Zostało tylko kilku klientów i cichy szum ekspresu, który zawsze brzmiał jak oddech. Marek wciąż siedział przy swoim stoliku. Nie ruszał się, nie patrzył w telefon, po prostu był. Za każdym razem, gdy przechodziłam obok, czułam to samo. Jakby powietrze przy nim było inne, lżejsze, ułożone, jak cisza po burzy, kiedy jeszcze pachnie deszczem, ale już nie trzeba się bać. Znamie na mojej szyi było spokojne. To też było nowe. Ada? Odezwała się Kaśka, podając mi ścierkę. Możesz zatrzeć stoliki? Ja ogarnę bar. Jasne. Zaczęłam sprzątać stolik po stoliku. Kiedy podeszłam do tego w rogu, Marek podniósł wzrok. Już zamykacie? Spytał. Za 20 minut, odpowiedziałam. Dobrze, skinął głową. Nie chcę przeszkadzać. Zawahałam się. Nie wiedziałam dlaczego, ale nie chciałam, żeby wyszedł bez słowa. Jakby coś miało się wtedy urwać, zanim zdąży się zacząć. Jeśli, zaczęłam, po czym urwałam, jeśli chce pan jeszcze kawy, to mogę zrobić. Uśmiechnął się, nie szeroko, nie kokieteryjnie, ciepło. Chętnie, powiedział, ale tylko jeśli ty też się napijesz. Zamarłam. Ja nie mogę, odpowiedziałam automatycznie, w sensie pracuję. W takim razie, nachylił się lekko, poczekam te 20 minut. Serce uderzyło mi mocniej. Skinęłam głową i odeszłam, czując na plecach jego spojrzenie. Nie ciężkie, nie oceniające, uważne.
Kiedy zamknęliśmy drzwi i Kaśka wyszła zapalić, Ola zniknęła na zapleczu, odbierając telefon. Zostałam sama na sali. Marek wstał. Mogę? Zapytał, wskazując na ekspres. Tak, odpowiedziałam. Już zamknięty, ale mogę zrobić. Zrobiłam 2 kawy. Ręce trochę mi drżały. Nie ze strachu. Z czegoś innego, trudniejszego do nazwania. Usiedliśmy przy stoliku w rogu, blisko okna. Miasto było ciemne, a w szybie odbijały się nasze twarze. Przez chwilę patrzyłam na to odbicie, jakby było bezpieczniejsze niż prawda. Jesteś tu od dawna? Zapytał. W kawiarni? Uniosłam wzrok. Od roku. A w tym mieście? Zawahałam się. Od zawsze. Nie brzmi to jak coś, kto mówi, ktoś, kto czuje się u siebie. Spojrzałam na niego gwałtownie. Skąd pan? Marek poprawił łagodnie. I nie wiem, po prostu czasem to widać. Znów to poczułam. Nie było smug, nie było mgły. Była ta jasna, cicha przestrzeń. Pan, urwałam, ty często tak patrzysz na ludzi? Jak? Jakbyś ich słyszał, zanim coś powiedzą. Zaśmiał się cicho. A ty? Zapytał. Często widzisz więcej niż powinnaś? Serce mi zamarło. Znamię zapulsowało. Nie wiem, o czym mówisz. Wiem, odparł spokojnie i nie naciskam. Przez chwilę siedzieliśmy w ciszy. Nie była niezręczna, była gęsta. Jakby coś w niej dojrzewało. Wiesz? Odezwał się po chwili. Są ludzie, którzy noszą w sobie hałas i tacy, którzy noszą ciszę. Ty jesteś tą drugą. Poczułam, jak oczy zaczynają mnie piec. Cisza też potrafi boleć, wyszeptałam. Tak, przyznał, ale potrafi też leczyć. Patrzyliśmy na siebie długo. Zbyt długo, jak na zwykłą rozmowę. W jego spojrzeniu nie było pośpiechu. Jakby nigdzie nie musiał iść. I wtedy światło przy nim znów drgnęło. Tym razem wyraźniej. Nie dotknęło mnie. Zatrzymało się między nami jak most. Ada, powiedział cicho, jeśli kiedykolwiek poczujesz, że wszystko wokół zaczyna pękać, przyjdź tu, do kawiarni, albo zadzwoń. Nie mam twojego numeru. Uśmiechnął się, wyjął kartkę. Jeszcze nie. Podał mi ją. Kiedy nasze palce się dotknęły, obraz znów pękł. Zobaczyłam coś innego. Nie smugę, nie mgłę, ciemność. Ogromną, czarną przestrzeń, a w jej środku punkt światła, samotny, uporczywy, broniący się przed czymś, co nadchodziło. Cofnęłam rękę gwałtownie. Ada? Muszę. Wstałam. Przepraszam. Nie zapytał dlaczego. Wstał razem ze mną. Do zobaczenia, powiedział tylko. Kiedy wyszedł, kawiarnia nagle wydała mi się pusta. Za cicha, jakby coś zabrał ze sobą. Tej nocy nie spałam. Śniło mi się niebo, którego nie znałam, obce gwiazdy, zbyt jasne, zbyt bliskie i głos, nie męski, nie kobiecy. Pamiętaj, kim jesteś, zanim oni sobie przypomną. Obudziłam się z krzykiem. Znamie na szyi świeciło. Naprawdę. A ja po raz pierwszy pomyślałam, może nie jestem stąd. Pierwsza zauważyła to Ola. Nie powiedziała nic wprost, jeszcze nie. Zaczęło się od spojrzeń, zbyt długich, zbyt skupionych, od ciszy tam, gdzie wcześniej były drobne uszczypliwości, od uśmiechu, który nie sięgał oczu. Kiedy weszłam do kawiarni następnego dnia, poczułam to od razu. Znamię było niespokojne, nie piekło, nie chłodziło, drżało, jak napięta struna. Cześć, powiedziałam, zdejmując kurtkę. Cześć, odpowiedziała Kaśka, normalnie ciepło. Ola tylko skinęła głową, ale jej smuga była inna, ciemniejsza, grubsza, bardziej zwarta, jakby nauczyła się trzymać formę. Ona obserwuje, pomyślałam. Starałam się zachować zwyczajnie, parzyłam kawę, sprzątałam, uśmiechałam się wtedy, kiedy trzeba, ale miałam wrażenie, że każdy mój ruch jest ważony, oceniany, zapamiętywany.
Około południa wydarzyło się coś drobnego, a jednak wszystko zmieniło. Przy barze młody mężczyzna w płaszczu zapłacił za kawę i odszedł. Dopiero po chwili zauważyłam, że na blacie została jego portmonetka. Odruch. Zostawił pan portfel, powiedziałam i wybiegłam za nim na zewnątrz. Dotknęłam jego ramienia i wtedy świat się otworzył. Zobaczyłam obrazy, nie myśli, konsekwencje. Krótko, intensywnie. Widziałam go wieczorem, jak przeszukuje kieszenie, jak klnie pod nosem, jak wraca z deszczu z nadzieją, która gaśnie. Widziałam też inną wersję, jak odbiera portfel, jak oddycha z ulgą. Puściłam go natychmiast. Proszę, powiedziałam, podając mu portfel. Zostawił pan. Spojrzał na mnie zdziwiony. Ojej, dziękuję, nawet nie zauważyłem. Uśmiechnął się i odszedł, a ja zachwiałam się lekko. Ada? Kaśka podeszła szybko. Wszystko okej? Tak, wyszeptałam. Zakręciłam się w głowie. Nie wiedziałam, że Ola patrzy. Ale ona widziała wszystko. Co się stało? Spytała chłodno. Dotknęłaś go i nagle taka reakcja. Nic, odpowiedziałam zbyt szybko. Ola zmrużyła oczy. Jej smuga poruszyła się, jakby coś w niej się uśmiechnęło. Ciekawe, rzuciła, bo Marek też reaguje dziwnie, kiedy jesteś w pobliżu. Serce mi zamarło. Co masz na myśli? Nic, wzruszyła ramionami. Po prostu zauważam rzeczy. To część mojej pracy. Odwróciła się, ale widziałam jedno. Ona zaczęła łączyć fakty. Po południu przyszedł Marek. Znów bez zapowiedzi, znów cicho. Kiedy tylko przekroczył próg, napięcie we mnie trochę opadło. Jakby ktoś rozsunął ciężkie zasłony. Ale tym razem nie byliśmy sami. Ola niemal natychmiast pojawiła się przy nim. Dzień dobry, powiedziała z przesadną uprzejmością. Miło pana znowu widzieć. Wzajemnie, odpowiedział spokojnie. Jej smuga próbowała się do niego zbliżyć i cofnęła się. Zobaczyłam to wyraźnie, jakby uderzyła w niewidzialną barierę. Ola drgnęła. Na ułamek sekundy straciła kontrolę nad twarzą. Wszystko w porządku? Zapytał Marek. Tak, odpowiedziała zbyt szybko. Oczywiście. Spojrzał na mnie. Tylko na mnie. Ada, mógłbym cię prosić na chwilę? Zawahałam się, ale skinęłam głową. Poszliśmy na zaplecze. Serce biło mi jak oszalałe. Co się dzieje? Zapytałam cicho. Marek oparł się o ścianę. Wyglądał poważniej niż wcześniej. Ktoś cię obserwuje, powiedział. Zamarłam. Wiem, dodał spokojnie, i nie mówię tego, żeby cię przestraszyć. To Ola? Wyszeptałam. Nie zaprzeczył. Są ludzie, którzy wyczuwają to, czego nie rozumieją, powiedział, i zamiast odejść, chcą to posiąść. Znamię zapiekło. Kim ja jestem? Spytałam drżącym głosem. Spojrzał na mnie długo. Jeszcze nie czas, żebym odpowiedział, powiedział w końcu. Ale musisz być ostrożna, zwłaszcza przy niej. Dlaczego ty mi pomagasz? Uśmiechnął się smutno. Bo kiedyś ktoś nie pomógł mi. Zapadła cisza. Ada, dodał cicho, jeśli ona zapyta, zaprzeczaj, nawet przede mną. A jeśli nie potrafię? Podszedł bliżej, nie dotknął mnie, zatrzymał się o krok. Wtedy, powiedział, przyjdź do mnie natychmiast. Wróciliśmy na salę. Ola patrzyła na nas uważnie. Jej smuga teraz była niemal czarna i po raz pierwszy pomyślałam, że to nie ona jest źródłem mroku. Ona tylko wie, komu służyć. Zaczęło się od drobnej zmiany grafiku. Ada, możesz dziś dłużej zostać? Spytała Ola tonem, który brzmiał prawie normalnie. Kaśka musi wyjść wcześniej. Spojrzałam na Kaśkę, wzruszyła ramionami bezradnie. Mama dzwoniła, powiedziała cicho. Muszę jechać. Jasne, odpowiedziałam, choć w środku coś się ścisnęło. Znamię drgnęło. Zostałam sama z Olą. Kawiarnia była prawie pusta. Na zewnątrz zapadał zmierzch, a w środku światło lamp robiło się coraz bardziej żółte, ciężkie, jakby powietrze gęstniało.
Zrobisz jeszcze herbatę? Zapytała Ola. Dla mnie. Jasne. Kiedy podałam jej kubek, nasze palce się zatknęły. I wtedy ona nie cofnęła ręki. Świat pękł. Nie jak wcześniej. Delikatnie, tym razem brutalnie. Zalały mnie obrazy, ale nie były przyszłością. Były cudzymi wspomnieniami. Zobaczyłam Olę stojącą w ciemnym pokoju. Zobaczyłam lustro, inne niż to w mojej łazience, czystsze, głębsze. Zobaczyłam kogoś, kto stał za nią. Nie twarz, tylko kontur. Cień, który mówił bez słów. Znajdź ją. Zobaczyłam siebie. Zobaczyłam swoje znamię, jasne, pulsujące. Zobaczyłam dłoń wyciągniętą w moją stronę. Krzyknęłam i wyrwałam rękę. Kubek spadł na podłogę. Herbata rozlała się jak ciemna plama. Ada! Ola cofnęła się teatralnie. Co ty robisz? Oddychałam gwałtownie. Serce waliło mi w piersi. Jej smuga nie była już tylko smugą. Była przywiązana, jak lina, jak smycz. Przepraszam, wyszeptałam. Zakręciłam się w głowie. Ola patrzyła na mnie uważnie, zbyt uważnie. Wiesz, powiedziała powoli, ty naprawdę nie jesteś zwyczajna. Zamarłam. Co masz na myśli? Nic złego, uśmiechnęła się. Po prostu odkąd tu pracujesz, dzieją się dziwne rzeczy. Ludzie reagują na ciebie. Marek reaguje na ciebie. Jej głos był miękki, ale pod spodem czułam napięcie, jak ostrze pod materiałem. Może masz talent, dodała. Intuicję, dar. Znamie zapiekło ostrzej. Nie wiem, o czym mówisz, odpowiedziałam. Popatrzyła na mnie jeszcze chwilę. Potem się roześmiała. Jasne, przepraszam, przesadzam. Idź, ogarnij zaplecze. Ale wiedziałam jedno. To była próba. Wieczorem, kiedy zamknęłam kawiarnię i wyszłam na ulicę, było zupełnie ciemno. Latarnie rzucały blade kręgi światła na mokry chodnik. I wtedy poczułam, że nie jestem sama. Nie zobaczyłam nikogo, ale czułam obecność. Znamię było lodowate. Ada! Odwróciłam się gwałtownie. Marek stał kilka kroków dalej, oparty o latarnię. Przestraszyłeś mnie, powiedziałam, próbując się uśmiechnąć. Wiem, odpowiedział. Przepraszam. Podszedł bliżej. Spojrzał na mnie uważnie. Dotknęła cię. Nie było pytania w jego głosie. Tak, wyszeptałam. Jego twarz stężała. Co zobaczyłaś? Zawahałam się. Kogoś, za nią, kogoś, kto mnie szuka. Marek zamknął na chwilę oczy. To szybciej niż myślałem. Kim oni są? Zapytałam. I kim ja jestem? Podszedł jeszcze bliżej. Teraz dzielił nas tylko krok. Ada, powiedział cicho, to, co masz w sobie, nie powstało tutaj i nie powinno zostać znalezione przez nich. Ich? Tych, którzy stracili swoje światło, odpowiedział, i chcą je odebrać innym. Spojrzał mi w oczy. Musisz mi zaufać. A jeśli nie potrafię? Wyciągnął rękę. Nie dotknął mnie. Zatrzymał się tuż przy moim ramieniu. W takim razie, powiedział, pozwól mi być obok. I po raz pierwszy pozwoliłam. Nie uciekłam. Stałam tam, czując jego obecność, stabilną, prawdziwą, i wiedziałam, że od tej chwili nic już nie będzie proste, bo ktoś mnie zobaczył, a ktoś inny. Nie wróciłam od razu do domu. Nie mogłam. Myśl o ciasnej kuchni, o głosach, o ścianach, które wszystko słyszą, sprawiła, że w środku coś mi się zamykało. Zamiast tego szłam obok Marka w milczeniu, ulicą w dół w stronę parku. Dokąd idziemy? Zapytałam w końcu. Tam, gdzie łatwiej oddychać, odpowiedział. Park był prawie pusty. Drzewa stały nieruchomo, a ich nagie gałęzie rysowały się na tle nieba jak czarne żyły. Latarnie dawały słabe światło, wystarczające tylko po to, by nie zgubić ścieżki. Usiedliśmy na ławce. Zimne drewno przeniknęło przez płaszcz, ale nie poruszyłam się. Czułam się dziwnie spokojna, jakby obecność Marka tworzyła wokół mnie niewidzialny krąg.
Oni są bliżej niż myślałem, powiedział w końcu. Skoro wysłali kogoś takiego jak ona. Ola? Wyszeptałam. Jest tylko narzędziem, odpowiedział, ale bardzo ambitnym. Spojrzałam na swoje dłonie, drżały lekko. To, co widziałam, zaczęłam, te obrazy, to nie były tylko jej myśli. Wiem, przerwał mi łagodnie. Zobaczyłaś pamięć powiązaną, to rzadkie i niebezpieczne, więc jednak uniosłam wzrok. To nie jest w mojej głowie. Marek spojrzał na mnie uważnie. Ada, powiedział cicho, to co masz, to nie choroba. To zdolność widzenia prawdy tam, gdzie inni widzą tylko jej powierzchnię. Dlaczego ja? Przez chwilę milczał. Bo twoje światło nie pochodzi z tego świata, powiedział w końcu. I dlatego oni go nie rozumieją, ale potrafią je wyczuć. Znamię na mojej szyi znów zapulsowało, jakby odpowiedziało na jego słowa. Chcą mi je zabrać? Albo użyć, odpowiedział. A jeśli się nie da, zgasić. Słowo zgasić zabrzmiało we mnie jak echo. A ty? Zapytałam. Kim ty jesteś w tym wszystkim? Spojrzał przed siebie na ciemną alejkę. Kimś, kto kiedyś nie zdążył, powiedział, i nie zamierza popełnić tego samego błędu. Zawahałam się, po czym zrobiłam coś, co przyszło mi nagle, bez myślenia. Oparłam dłoń o jego rękę. Nie przyciągnęłam jej, nie ścisnęłam, po prostu położyłam. Ciepło, które poczułam, było spokojne, stałe, jak kotwica. Marek spojrzał na mnie, nie cofnął ręki. Boję się, powiedziałam szczerze. Wiem. Ale przy tobie głos mi się załamał i jest ciszej. Jego palce delikatnie zamknęły się na mojej dłoni. To dobrze, powiedział. Cisza to miejsce, w którym twoja moc jest najczystsza. Siedzieliśmy tak przez chwilę, bez słów, bez obietnic. I wtedy coś się zmieniło. Powietrze zgęstniało. Znamię stało się lodowate. Ada, powiedział Marek ostrożnie, czy czujesz to samo co ja? Skinęłam głową. Nie widziałam nikogo, ale ktoś był blisko. Drzewa po lewej stronie parku poruszyły się, chociaż nie było wiatru. Cień oderwał się od pnia i uformował w coś zbyt regularnego. Nie w postać. Jeszcze nie. To zwiadowca, wyszeptał Marek. Sprawdzają, czy jesteś gotowa. Serce mi waliło, ale nie uciekłam. Co mam zrobić? Spojrzał na mnie. Nic, odpowiedział. Jeszcze nic. Cień przesunął się bliżej. Poczułam go w głowie jak zimną myśl, która próbuje się wedrzeć. I wtedy zobaczyłam coś nowego. Nie smugę, nie wizję. Zobaczyłam nitki. Cienkie linie światła łączące ludzi, miejsca, emocje. Jedna z nich prowadziła ode mnie prosto do tego cienia. Marek, wyszeptałam. Ja mogę go zobaczyć. Wiem, odpowiedział spokojnie. I właśnie dlatego oni przyszli. Cień zatrzymał się, jakby nas obserwował, a potem zniknął. Park znów był pusty. Oddychałam ciężko. To było, zaczęłam, ostrzeżenie, dokończył, ale też test. Wstał. Od tej chwili, powiedział, nie jesteś już tylko obserwatorką. Spojrzał mi w oczy. Następnym razem będziesz musiała wybrać, ukrywać dar albo go użyć.